rozmowa zaczęła się jako opowieść o pasji, a skończyła jak najbardziej szczery zapis tego, co naprawdę dzieje się, gdy prowadzisz mały biznes. O tym świadczą te dwa ostatnie poziomy naszej rozmowy. Miłosz otworzył przed nami drzwi do swojego świata, od fantastyki i gier, aż po dym, mięso i rodzinę, która trzyma ten dom w całości. Rzadko spotyka się kogoś, kto mówi tak prosto, tak uczciwie i bez filtra o tym, ile emocji, presji i odpowiedzialności kryje się za lokalną firmą. Jeśli chcesz posłuchać historii, która zostaje w głowie, bądź do końca. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Po Sąsiedzku. Dziś gości nas Miłosz Klawa, który jest gamerem, ale również wędzi. Możecie go kojarzyć ze sklepu Tata Gra i Wędzi. Także zaczynamy rozmowę, w której dowiecie się więcej o tym intrygującym człowieku. Witaj, Miłosz. Hejka. Chciałabym, żeby nasza rozmowa była podzielona na levele, na poziomy, ze względu na to, że zajmujesz się między innymi graniem. Okej? Możemy zaczynać? Jak najbardziej. W pierwszym takim bloku chciałam zacząć od początku, zaskakująco na pewno, od fantastyki, od tego, jak to wszystko się zaczęło. Co Cię najbardziej pociągało właśnie w fantastyce? Bo zaczynałeś od pewnie czytania jakichś komiksów, jakichś historii. Jak to się zaczęło? Opowiedz nam. W sumie to zaczęło się troszeczkę tak od komiksów, można powiedzieć, komiksów i animacji japońskiej, czyli mangi i anime. Do dnia dzisiejszego jestem fanem, bo od 92 roku, jak dobrze pamiętam. Zawsze byłem osobą, która miała ogromną ilość hobby i zainteresowań. Bardziej mnie interesowały rzeczy spoza tego świata niż na świecie codziennym niestety, więc to tak się rozwijało. Kiedy poznałem ludzi, którzy się też podobnym tematem interesowali jak ja, okazało się, że obok był klub fantastyki. Tam graliśmy w RPG na żywo, czyli karty postaci, kostki i tak dalej. Kostki mam do dnia dzisiejszego. Uwielbiałem w to grać. Nigdy nie byłem, troszeczkę niestety przez nasze szkolnictwo, nigdy nie byłem za pan brat, jeżeli chodzi o książki. Nigdy. Zawsze się spierałem. Drażniło mnie to, że ktoś każe mi czytać coś, co mnie nie interesuje. Dzięki mojej babci, świętej pamięci, która mi kupiła książki, no kochana babcia, stwierdziłem, że nie będę taki, chociaż przeczytam parę rozdziałów tej książki, teraz powiem, jaka to książka była, bo kupiła mi 3 pierwsze tomy. Jak zacząłem czytać, nastał poranek. Przeczytałem całą książkę przez noc i zacząłem czytać drugi tom i to był Harry Potter, że było zabawne. Okej, ale to jest zabawne, ale ja też dzięki Harry Potterowi polubiłam w ogóle takie fantastyczne światy, więc... I od tego momentu, kiedy zacząłem czytać, mój tata, który jest ogromnym fanem fantastyki i science fiction, tak się ucieszył, że syn w końcu zaczął czytać. To już było jak fala, czyli Hobbit, Władca Pierścieni, Duna. Po prostu łykałem książkę za książką. Tak, Stephena Kinga, Mroczną Wieżę, Pratchett. Ja ogólnie jestem fanem takiej fantastyki, której naprawdę typowej fantastyki, taka, że to się nie może wydarzyć, tak? Mówię Pratchett szczególnie. Pratchett to jest geniusz, jeżeli chodzi o fantastykę i humor na przykład. Humor, King bardziej stara się tak modernizować troszeczkę, jest trochę, znaczy zależy o jakiej książce mówię, ale jest mroczny jak najbardziej, tak ale on stara się swoje historie jednak troszeczkę w naszym świecie urealnić to, więc King akurat nie jest takim moim top, ale uwielbiam jego historię. Mówię, Mroczna Wieża to jest chyba jedna z moich ulubionych, więc tak weszły książki, czyli mamy w tym momencie od komiksu książki, potem zaczęły się gry bitewne, czyli figurkowe, gdzie trzeba było te figurki malować sobie sam. W tle oczywiście zawsze były gry telewizyjne. To były 90 lata. No sorry, ale kto kogo było, w jakiej rodzinie było stać kogokolwiek na oryginalne super konsole, gry i tak dalej, tak? Więc ta konsola była w tle po prostu, bo mało jej było. Ale zawsze uwielbiałem ten moment, kiedy po szkole grałem sobie na telewizorze w Mario. Mój tata wracał z pracy i pamiętam to jak dzisiaj, bo parę razy tak się zdarzyło, że jeszcze w mundurze, bo mój tata był policjantem, jeszcze w mundurze siadał obok mnie, mówi, posuń się młody, daj teraz ja pogram.
świetnie. I siedzieliśmy sobie razem obok siebie, więc to było świetne. To były takie moje główne hobby, które cały czas były. Te gry były w tle ze względów finansowych, tak naprawdę. Kiedy już byłem na tyle dorosły, żeby móc sobie zaoszczędzić trochę pieniędzy, no to już powolutku coś tam zaczęło się mi roić w głowie, że chcę te gry, które grałem u kolegów, mieć, chcę w nie zagrać. Te gry, które grałem na komputerze, emulatorem, bo nie było mnie stać, żeby kupić oryginalne gry. Ja już ją przeszedłem, ale ja ją chcę mieć fizyczną. To jest dla mnie moje dzieciństwo i to było dla mnie ważne. I udało się mi to zacząć zbierać tak około 12-13 lat temu, tak naprawdę, ponieważ wiele rzeczy w Polsce nie było za bardzo dostępnych. Tak. Więc tutaj trzeba było już się zapoznać porządnie z eBayem, ze ściąganiem gier ze Stanów Zjednoczonych, z Japonii, Kanady, z Australii. A to są jednak też trochę pieniążki. No, są inne koszta niż Europa, no. Tak, więc to oszczędzałem, co mogłem oszczędzić. Kupowałem sobie, czasami nawet kupowałem parę sztuk, po 2-3 latach sprzedawałem. To się teraz mówi scalping. Kiedyś na to nawet nie mówiło, że to jest scalping. Wtedy kiedyś to po prostu fajnie było, że ktoś kupował, bo nie było tego zainteresowania. Teraz zainteresowanie grami retro jest ogromne. Zresztą o jakieś 2 lata temu ponad połowę kolekcji się pozbyłem. Moja kolekcja się uszczupliła. Stwierdziłem, że zawężę to po prostu w moje zainteresowanie. I tak mówię, hobby do dnia dzisiejszego, czyli z tego mojego dzieciństwa. Jedyne hobby, które tak odeszło z totalnego braku czasu, to gry bitewne. Okay. Mam jeszcze trochę figurek moich pomalowanych, nie sprzedam ich, ale dużo zestawów sprzedałem, bo stwierdziłem, że to bez sensu jest. Nie mam czasu też już na gry RPG na żywo. Niestety. A tak to cały czas jestem otaku, czyli fanem mangi, anime, czytam komiksy, cały czas czytam książki, oglądam filmy, bajki, uwielbiam. 40-latek, który ogląda bajki, ktoś mówi, dziecko jesteś. Mówię, nie, ja uwielbiam te bajki. W sumie tak. To To od tego się zaczęło i już też dotraliśmy mniej więcej tutaj do tego miejsca, w którym teraz jesteśmy. A pamiętasz tę pierwszą grę, którą sam kupiłeś? Jest w pamięci? Czy... Pierwszą grę, którą sam kupiłem. Albo taka, na której najbardziej Ci zależało? Gra, na której najbardziej mi zależało, to już zupełnie inna sprawa. Okay. I to kupiłem ją jakieś 8 lat temu, udało się. To taka śmieszna też historia. Byłem bardzo chory, leżałem w domu, nie mogłem z łóżka wychodzić. Do takiego stopnia, że moi rodzice przynieśli mi telewizor mały do pokoju, żebym mógł oglądać, bo nie mogłem się ruszać z łóżka. Sąsiad, parę domów dalej, pożyczył mi PlayStation, żebym mógł pograć. I tam była gra RPG japoński, Breath of Fire 4. Nie jestem fanem, aż takim ogromnym fanem PlayStation, jestem bardziej fanem Nintendo. Ta gra mi tak zapadła w pamięć. To była gra, którą chciałem mieć, ale w stanie idealnym. Ta gra nie była jakoś topowa i bardzo dużo osób po prostu ją traktowało strasznie źle. Porysowane pudełka, płyty i tak dalej. Więc znaleźć ją w takim stanie, jakim ja bym chciał, zajęło mi parę lat. Dosłownie parę lat mi zajęło, żeby ją zdobyć i to rzeczywiście w normalnej cenie, no bo każdy, kto ma pieniądze, może wydać 2,5 tysiąca złotych i kupić sobie grę. Oczywiście. W stanie idealnym, ale to chodzi, w moim przypadku to nie tyle, co chodzi, żeby kupić grę, ale kupić ją też za rozsądną cenę. Czyli bardziej zdobywanie. Tak, bardziej zdobywanie, bo w domu się nigdy nie przelewało, za kawalera, jak już byłem na swoim, nigdy się nie przelewało, więc te pieniądze, które udało mi się odłożyć, ja nie chciałem je strwonić na jedną rzecz, a chciałem zrobić tak, żeby kupić 2 albo 3 rzeczy. Rozsądnie. Rozsądnie po prostu, więc to było dużo szukania. Do dzisiejszego tak mam przy konsolach, ale czekam na okazję, żeby zdobyć pewną rzecz, żeby nie wydawać tych 4000 zł, bo 4000 zł, jak nie wiem, dlaczego mam swoich znajomych, którzy wiedzą, co mi brakuje, więc jak ściągają coś na przykład z Japonii, to pierwsze do mnie piszą, odzywają się zawsze jeszcze po mojej starej ksywie, klakier mam to i to, o dawaj ile. Super, super. Czyli jest taka grupa wsparcia, są ludzie, którzy też są tutaj, tak? Tak, po całej Polsce. W Pile nie mam akurat takich znajomych w tym momencie już. Najwięcej znajomych raczej Wrocław. Aha, rozumiem. To chciałabym się jeszcze tutaj dowiedzieć w tych początkach, jak to się stało, że postanowiłeś zostać informatykiem? Czy to miało właśnie związek z grami? Chciałeś sam na przykład zacząć tworzyć jakieś gry, czy to po prostu był rozsądek? Komputery zawsze mnie pasjonowały. I elektronika ogólnie rzecz biorąc, więc gdziekolwiek, ktokolwiek miał komputer, to ja chodziłem, obserwowałem, co jest grane. Mam też dosyć śmieszną historię z podstawówki,
kiedy byłem jeden z najlepszych na informatyce w podstawówce podobno. Pani z informatyki do mojej mamy spytała się, mówi, że Miłosz jest taki świetny w tych komputerach, kurczę, od ilu lat my komputer mamy w domu? A moja mama tak, nie mamy komputera w domu. To jak on to wszystko umie? No chodzi po tutaj kolegach i tak dalej. Zawsze mnie to fascynowało, to było moje marzenie. To było moje marzenie, żeby pracować przy komputerach. Zawsze mnie to pasjonowało i brnąłem w to. Pomimo różnych problemów brnąłem w to, żeby pracować w tej branży, bo to było moje marzenie. To było jedno z moich marzeń, żeby pracować jako informatyk, więc i wykształcenie szedłem sobie w informatykę i w pracę. No to nie wiem, 15 lat ponad w zawodzie, jeżeli chodzi o informatykę. Trochę pomogło przy konsolach, przy też naprawianiu takich rzeczy, czy ktoś to naprawia? Tak, to jest szczególnie właśnie to, że byłem tym informatykiem w latach 90., że się wyrażę, nie informatykiem, tylko pasjonatem, że to wszystko się rozbierało, bo jak dostawałem, zdarzało się, że kupowałem rzeczy, które były uszkodzone, rozbierałem, to brało się lutownicę i naprawiało się. Okazało się, że 2 kabelki na przykład były wypięte, albo zimne luty na płycie głównej, a to akurat osoba, która się zna, rozpoznaje od razu i okazało się, że rzecz, która kosztuje na przykład 600 zł, kupiona za 100 zł, 10 minut roboty i działała. Tak? Jest. Super. To myślę, że mogę jeszcze zapytać na tym pierwszym naszym poziomie o perełki. Co uważasz za swoje perełki w swojej kolekcji? Ciężko by było wymienić takie 3. 3 perełki. 3 takie największe perełki. O ja. Ja wiem, jak ma się taką wielką kolekcję, to na pewno nie jest... Ale mówimy o grach czy o konsolach w tym momencie? To powiedzmy 3 gry i 1 konsola, da się? Czy bardziej też 3 konsole? Ile tych konsol w ogóle jest w takim razie? Nie mam pojęcia, w tym momencie nie liczyłem. Aha, dobra. Bo miałem policzone parę lat temu, ale ja dużo konsol zbierałem na Pilkon, bo jestem jednym z pierwotnych organizatorów, już nie, pierwotnych organizatorów i kupowałem też konsole, które teoretycznie mnie nie interesowały i gry do tych konsol, żeby na konwent były. Aha. Więc te główne pierwsze konwenty, jak ktoś pamięta jeszcze Pilkon, te pierwsze Pilkony, które były, to wszystkie konsole i gry to były moje prywatne. Więc to jest tak. Ale po tym czasie, kiedy urodziło nam się już drugie dziecko, już na to za bardzo nie miałem czasu. Bartka przeprosiłem, że no niestety nie będę mógł pomagać. I tym samym stwierdziłem, że te konsole, nie mam z nimi żadnego sentymentu do nich i gry niektóre, więc ponad 50% kolekcji po prostu poszło na sprzedaż. Stwierdziłem, że jakieś inne marzenie swoje spełnię za te pieniądze. Ale jeżeli miałbym podać 3 rzeczy, bo jedną konsolę, tak? No, 3. No dobra, jedną konsolę mam limitowaną edycję Game Boy Advanced SP, limitowana edycja Zeldy w pudełku, z pudełkiem bardzo w miarę rozsądnym stanie, z wszystkimi papierami, ze wszystkim. Ta konsola w tym momencie, to jest taka malutka konsolka, ona w tym momencie, jakby ktoś chciał kupić ją w tym stanie, jakim ja mam, to kosztuje może około 2,5 tysiąca. Mamy jedną konsolę. Dobra. Zróbmy też jedną grę, jeżeli chodzi o perełkę. Jeżeli chodzi o moją perełkę, to właśnie Breath of Fire. Okay. Czyli nie na Nintendo, tylko na PlayStation. To jest moja perełka, ja to po prostu tak, gra jest schowana, nikt nie ma prawa jej ruszyć, koniec, kropka. Perełek mam multum, bo mam multum różnych ciekawych rzeczy. No i powiedzmy, żeby sobie dodamy, żeby z drugiej gry powiem o dodatku. Dobra. Mam okulary 3D na konsolę Nintendo Entertainment System, ale konkretnie na Famicom ogólnie, czyli na japońską wersję Famicoma mam okulary 3D, które się nakłada i 8 gier wyszło tylko i wyłącznie. I zaprzestali, ponieważ miganie w okularach sprawiało, że ludzie dostawali ataku, więc zlikwidowali. I teraz dlaczego to mówię, że to jest perełka? No okulary 3D. To jest coś normalnego, przyprawdzie. No, jest tak? Tak, ale nie w 86 roku. No nie, w 86 roku. W 86 roku to jest dodatek, to jest okulary do konsoli, która była wykonana w 86 roku. Oni są lata świetne przed nami. Ja jestem 85. Więc te okulary mają 39 lat. To jest masakra, nie? I mam też w pudełeczku z papierami w stanie fabrycznie nowym. Nówka sztuka nigdy nie używana. Więc to jest taki jeden z... Oczywiście mówię, tych dodatków mam więcej. Rękawice Paxa mam, takich dodatków, które w Polsce znaleźć to było mega trudne. Świecą szukać. Tak. I właśnie uwielbiam takie motywy, takie perełki, znajdywać sobie. Okej, to myślę, że przeszliśmy ten poziom. Pójdziemy teraz na poziom drugi, skąd w ogóle wędzenie i sklep.
Jak to się stało, że z tej fantastyki gier, z informatyki przeszedłeś do wędzenia? To jest temat pewnie rzeka. Czy pamiętasz taki pierwszy moment, kiedy, nie wiem, coś uwędziłeś? Czy to jest jakaś tradycja rodzinna? Znaczy u nas, jeżeli chodzi o wędliny, tradycją rodzinną do pewnego momentu było robienie białej kiełbasy. No i było robienie białej kiełbaski akurat tak rodzinnie, bo moja mama i jej brat i jej siostra, domy w domu. 3 domy obok siebie, łączone tylko jednym podwórkiem, więc my rodzinnie mieszkaliśmy za dzieciaka, więc ja pamiętam ten moment, kiedy po prostu wszyscy przychodzili do nas do domu, bo my w Środkowym. Skąd mi się uroiło wędzenie, to tak trochę tak narastało. Zacznę od tego, że pracowałem przez pewien czas na zakładach mięsnych jako informatyk. I schodziłem, na dole też były systemy informatyczne, więc często trzeba było schodzić na dół i patrzeć jak tam, no i widzieć jak tam się, tak, linię produkcyjną. No i powiem Ci, że od tego czasu jak tam zszedłem na dół, to prawie stałem się wegetarianinem. I to nie chodzi, to bardziej, mięso mnie nie obrzydza, nigdy nie obrzydzało mnie surowe mięso, bardziej o to, jak było traktowane. I w głowie mi się tak zaczęło uroić, żeby może sobie troszeczkę swoich rzeczy robić. I faktycznie eksperymentowałem, bo kawaler, więc eksperymentowałem w domu, starałem się swoje rzeczy robić, ale w mieszkaniu nie było za bardzo opcji. Moje pierwsze spotkanie z wędzeniem było u znajomych różnych. Gdzieś trzeba było coś pomóc. To było sporadyczne, ale interesowało mnie to. Bardzo mnie to interesowało, ale to było raczej spotkanie wśród znajomych na zasadzie przyjedź, popatrz, ale nie było tam... Taki relaks, ale nie za bardzo... druga osoba nigdy nie za bardzo chciała mi powiedzieć, co tam się dzieje, co tam się robi. Mój kuzyn najstarszy, Marcin, który parę razy mnie poprosił, żebym mu pomógł przy wędzeniu, a więc zacząłem mu zadawać pytania, że to jest mój kuzyn, no to się nie bałem się mu zadawać pytania. On powiedział mi co, gdzie, jak, no i to był taki, ja też chcę, bo tego nie robiłem. Robiłem różne słoiki, robiłem różne dojrzewające rzeczy, ale nigdy nie wędzenie, a chciałbym. Kuzyn robił to dla rodziny po prostu. Tak, kuzyn robił to dla siebie i dla rodziny, dokładnie. No ale no, znowuż cały czas mieszkanie. I na to właśnie weszła moja żona, która kupiła mi tak zwaną wędzarnię balkonową. I zaczęły się eksperymenty. Dopiero wtedy zaczęły się eksperymenty. Musiałem się uczyć. No tak, spróbować, sprawdzić. Poznałem dziewczynę w Pile, Ewę, która mnie zaczęła uczyć. Kobieta. Jak próbowałem pytać się facetów, wędzarników, każdy mówił co innego, każdy mówił próbuj, eksperymentuj. Nikt nie chciał mi powiedzieć, jak, co robić, czy przyprawy, no włóż tam i do widzenia, tak autentycznie, ja się śmiałem, mówię, to jakaś tajemnica państwowa. Ewa, ona mi wbiła te podstawy, a podstaw, jeżeli chodzi o wędzenie w Polsce, osób, które wędzą dla siebie, dla rodziny, tych podstaw nie ma. Wiem, bo znam wiele osób, które wędzi, tej podstawowej rzeczy, przez którą na przykład naturalne wędzenie w Polsce i w Europie wyszło totalnie. Też można na tych podstawach dopiero eksperymentować, nie? Tak, a pod głupią podstawą, taką totalną podstawą jest to, że nie wolno wędzić mięsa, które jest mokre albo wilgotne. Ono ma być suche jak papier. Więc Ewa mi walnęła takie podstawy w tej malutkiej wędzarni balkonowej, więc jak już widziałem, że to już jest to, że ja chcę to robić, nie kupiłem sobie pierwszą wędzarnię i to był nasz polski produkt Borniak. Okay. Borniak z Bornego Sulinowa. Malutka wędzarnia, no i to już był koniec. To już był mój koniec. Tak, zacząłem oczywiście nie tylko dla nas, do naszego domu, ja to dla wszystkich robiłem, moich znajomych, bo tylko było co chwilkę, kiedy będziesz wędził, serki zacząłem robić samemu, przyprawiać i wędzić różne motywy, no i po rodzinie, po znajomych zaczęło się to rozprowadzać. Stwierdziłem, że tak coraz częściej wędzę. Chyba ta wędzarnia jest trochę za mała, bo pełno znajomych chce ode mnie wędlinek, nie? No okej. No to zbudowałem wędzarnię. Wtedy zbudowałem swoją pierwszą wędzarnię od podstaw, od desek, wszystkiego, no ale tych znajomych coraz więcej. I tak stwierdziłem, że zarejestrujemy się w inspektoracie weterynarii i wtedy faktycznie możemy jakieś pieniążki wziąć. Fajnie by było jako dodatkowa rzecz do budżetu. Zarejestrowaliśmy to i wtedy zarejestrowałem firmę. Ale ta firma miała być taka po prostu mikro dla znajomych, koniec, kropka. W momencie, kiedy była firma założona i ta moja wędzarnia, którą ja sam zbudowałem, sobie śmigała, znajomym powiedziałem, słuchajcie,
jeżeli Wam smakuje, ale tylko jeżeli Wam smakuje, możecie mówić dalej, zawsze jakiś dodatkowy grosz wpadnie. No, po paru miesiącach ja spałem po 2, czasami 3 godziny na dobę. Czasami 2 dni nie spałem. Cały czas była produkcja, jak się wyrażę. Byłem wyczerpany. Praca informatyka jest niewdzięczną pracą w Polsce, więc ja byłem psychicznie zestresowany. Plus to i mówię, to hobby moje zaczyna mi przysparzać problemów psychicznych. Rozumiem. I wtedy dużo osób mówiło mi, żebym może tym wędzeniem się zajął, ale no, własna firma w Polsce, to ja byłem przerażony. Ja nie chciałem, ja się bałem. Na to wyszła moja żona. I ja pamiętam, kiedy cały czas się jeszcze biłem z tym, leżeliśmy w łóżku i gadaliśmy. I moja żona powiedziała coś na zasadzie, słuchaj, zawsze do pracy informatyka możesz wrócić. Spróbuj, zobaczymy, może wyjdzie. I wtedy zagryzłem zęby, mówię, okej, spróbujemy. I położyłem wypowiedzenie, mowę o pracy, żeby zająć się tylko i wyłącznie tym. Początki były dosyć mocne, bo ja musiałem się przestawić z tego Miłosza informatyka na Miłosza, który prowadzi firmę. Tak. Bo Miłosz prowadzący firmę, a Miłosz, który wyrabia te wędliny, to są dwie zupełnie inne osoby. Właśnie Więc o to bym chciała zapytać, no. co było najtrudniejsze w tym przejściu z pasji do biznesu. to, że swoje podejście do zachowanie moje zachowanie, to jest, powiem szczerze, moje zachowanie na samym początku było dokładnie takie samo jak zachowanie moich szefów, moich kierowników do mnie. Okej. Byłem nieznośną osobą. Na początku, przez pierwszy rok byłem nieznośny. Musiałem się przestawić, musieli mi, mój tata, moja żona musieli mi mówić, musieli mi punktować. Ja musiałem to zauważyć też, że zachowuję się niefajnie. Na chwilę obecną mogę powiedzieć wprost, że też mamy, że oczywiście, bo to jest firma, więc zawsze jakieś stresy są, ale w końcu doszliśmy do takiego etapu, że to jest firma faktycznie, ale to jest cały czas nadal hobby. I to ma być hobby i ja się z tym czuję dobrze. Dlatego mówię, że ta osoba u góry, jak mam coś z firmą załatwiać i tak dalej, zawsze mówię żonie, moment, 30 minut, mam tutaj opłaty, muszę zrobić, muszę tu fakturę zapłacić, nie ma mnie, bo w tym momencie coś muszę zrobić. Kończę to robić, mówię, okej, dobra, o co chodzi, nie? Wtedy wyłącza się miłość firma, włącza się miłość mąż. Bo to pytanie było skąd z gier i tak dalej. Ja powiedziałem bardziej jak weszło to wędzenie. A jednak firma nazywa się Tata Gra i Wędzi. Tak. I to jest taka też śmieszna historia, ponieważ strona na Facebooku, którą mamy. Kiedyś Retro Gamer? Dokładnie. To było Retro Gamer Polska. I w momencie, kiedy zacząłem wędzić, moi koledzy zawsze mówili, oprócz tego, że ksywa klakier, to jak byłem pierwszy, którym się urodziło dziecko, więc byłem tata klakier. I w pewnym momencie, jak zacząłem wędzić, kupel z Warszawy chyba, jak dobrze pamiętam, walnął tekst, mówi, to teraz to jesteś tata, co gra i wędzi. Ja mówię, to super, fajny tekst, nie? Tak. Gościu, który był grafikiem, znaczy jest grafikiem. I dla jaja zrobił logo. Po prostu dla jaj. Dla jaja zrobił logo, wysłał mi, ja mówię, no to jest kiełbaska, a tam jest pad. Tak. Tam jest krzyżyk i 4 guziki, to jest stary pad. Nie? Ja mówię, no świetne, nie? I to była taka super śmieszna sprawa. No jak już weszło motyw firmy, więc stwierdziłem, że zmienię sobie stronę, tak dalej, tak mówię, zagajałem do niego, mówię, słuchaj, ja chciałbym to wykorzystać jako logo. Czy ja mogę Ci zapłacić za prawa autorskie, bo ja to chcę, bo to jest genialne. Ja chcę, żeby firma nazywała się Tata Gra i Wędzi, więc to ja nie wymyśliłem tej nazwy, to kumpel wymyślił po prostu jak dla jaj i kumpla logo, który to wymyślił, po prostu jest w tym momencie znakiem firmowym naszej firmy. Dużo osób myśli, że chodzi o grę na gitarze. U nas Nawet po logo? dużo osób nie zauważa, widzi, że tę kiełbaskę nie wie, o co chodzi z tymi kropkami. Aha. To jeszcze mam takie pytanie dotyczące tego, czy te wasze wędliny, można mówić wędliny, wyroby. Czy wasze wyroby są tutaj tylko dostępne w sklepie, czy jeszcze gdzieś macie jakieś punkty gdzieś? Punktów żadnych nie mamy i nie chcę mieć punktów. 2 razy do roku jeździmy do Stradunia, do Majówki. Dobrze wymawiam to słowo? Majówka? Tak, majówka. Ja zawsze mówię majówka. Majówka. Do majówki. Tam jest takie 2 razy do roku jest gwiazdówka i jajówka. Jak można się domyślić, na gwiazdkę i na święta. Tak, dokładnie. Gdzie jest spęd ludzi, którzy lubią rzeczy robione własnymi rękami. Jest to totalne wygnajewo.
w środku lasu. Przepiękne. Okej. Maja, pozdrawiam. Przepiękne miejsce, genialne miejsce. Nie za bardzo chciałem tam jechać, żona to załatwiała. Jak pojechaliśmy pierwszy raz, mówię do Maji, mówię, ja tu chcę być. Tu są moi ludzie, to jest świetny motyw, bo to są ludzie, którzy faktycznie, z którymi idzie się, pyta się o coś i czuje się dokładnie taką samą pasję, jaką ja czuję z moich wyrobów, bo to jest moje dziecko i zresztą też robię rzeczy, które tylko i wyłącznie rzeczy robię, które my jemy. My nie mamy osobnej wędzarni czy osobnego partii mięsa dla nas i dla klientów. Niejednokrotnie siedzę, gadam z klientami, na dole wchodzi moja żona, dzień dobry, otwiera lodówkę, bierze ligawę wieprzową, idzie do widzenia i idzie do góry. Nasze lodówki z mięsem są na dole. My u siebie w lodówce mamy masło. Super. To zadam takie pytanie, jakie osoby się tutaj pojawiają, jeśli chodzi o klientów Świetne. i jakich byś sobie życzył? Świetne. Ja życzyłbym sobie tych klientów, których mam w tym momencie. Może parę dojść więcej, nawet dużo więcej, ale żeby dokładnie tacy klienci byli jak teraz. Świadomi? Tak, są klienci, którzy są świadomi, którzy przyjdą do mnie, którzy pogadają, którzy nawet jak przychodzą pierwszy raz, chcą się dowiedzieć, co jest grane, ale mam kontakt z osobami, które faktycznie wiedzą, co jedzą. Nawet mam jedną panią, starsza babcia, która przychodzi do mnie raz na 1,5 miesiąca, bierze schabik. Bierze największy kawałek schabu zawsze, który jest. Teraz mi klienci zabiją, bo zawsze mówię, że nie daje rabatu, ale akurat jej daje rabat. Po tym, jak się zapytałem jej, mówię, dlaczego pani tak tylko ten schabik, może coś innego? A ona mi powiedziała, że z jej emerytury ją na nic nie stać. Ale jej wnuczek przyszedł do niej i kupił jej schabik u mnie i przyniósł jej schabik. I ona go zjadła, mówi, że to był schab, jak jej tata robił. Dokładnie taki sam smak. Przychodzi, kupuje i ona z tego przez 1,5 miesiąca je. I takich ludzi chcę. Takich ludzi mam. Przychodzą do nas ludzie, którzy mają cukrzycę i pytają się, mówią, mam cukrzycę, co ja mógłbym to stąd jeść? Wszystko. Dobra, przy dojrzewaniu jest dodawany cukier do 40 kg schabu. A dużo tego cukru? 4 łyżeczki stołowe. Czyli Aha, a nie, to spróbuję ten. Nie było osoby, która by się mnie pytała o zdanie, która by mi potem powiedziała, że coś jest nie tak. Oczywiście, są osoby, którym polecę na przykład coś i przyjdą, powiedzą, nie bardzo. nie, mi nie pasuje. A ja wtedy z uśmiechem na twarzy, super, Tak. super, co nie pasowało. Proszę mi powiedzieć, co. Ja chcę się dowiedzieć, co. Ja uwielbiam osoby, które mówią, że coś nie smakowało. Informacja zwrotna. Bo jestem ciekawy. Jestem tego ciekawy. Mam jednego gościa, który stwierdził, że moja biała kiełbasa do jedzenia mu nie pasuje. Może I źle gotował. zrobiłem wielką, on Dobrze, umie gościu Dobra. taki, nie? Historia jest dłuższa, bo on nie pochodzi z naszych regionów z Piłę, tylko nie pamiętam z Kaszub chyba. I tam białą kiełbasę robili na dużych oczkach. A u nas w Pile, w naszym regionie, jak ktokolwiek w domu robił białą kiełbasę, jak się z Lemerka kupiło, tam było tylko i wyłącznie jedno oczko. 4. To była 4 i makówka, 2 oczka były w Zelmerku. Więc wszyscy jak robili białą kiełbasę, robili na 4. I to jest, ja robię na 4, chociaż według przepisu białą kiełbasę powinno się robić na 3 oczkach. A ja robię tylko i wyłącznie wołowinę na trójce, na makówce, a całe resztę mięsa na 4. Bo tak się u nas robiło. I mu konsystencja nie pasowała i dlatego stwierdził, że mu nie pasuje. I w tym momencie jak mi powiedział, że nie pasuje, dobra, to jedną paczkę białej. A ja tak się patrzę. Ale jak? No, mówił pan, że nie pasuje. No, bo mi nie pasowało, więc stwierdziłem, że zrobię żurek. A ja robię najlepszy żurek na świecie. Mówię, oj, mojej żony żurku, gościu, nie jadłeś. Ale dobra, nie? No i co? No i zrobiłem ten żurek na tej twojej białej. No i żona przyszła, zjadła i powiedziała, że w życiu takiego dobrego żurku nie robiłem jeszcze. Ja spróbowałem i cholera miała rację. I on przychodzi po to i on kupuje, chociaż nie je tej białej, kupuje tą białą, żeby mieć do żurku. Więc to jest genialna sprawa. Więc mówię, mam oczywiście osoby, które mówią, że za mało doprawione są rzeczy. Najczęściej są to osoby młode. Ja mówię, że doprawiam to tak, żeby czuć było mięso. Przyprawa ma być dodatkiem. Do dojrzewających rzeczy przyprawa jest główna, mięso jest dodatkiem, faktycznie. Ale przy głównych mięsach, czy to jest szynka, czy to jest ligawa, czy to jest polędwiczka, czym pan to doprawia? Solą. A coś jeszcze? Sól. Coś jeszcze? Woda, sól. Które nic innego nie ma. A tu jakieś przyprawy?
karkówce. Karkówka jest jak najbardziej peklowana w odrębie gotowanych przypraw, tak. Bo wtedy dzięki temu ma fajny smak, a tak to większość to jest sól. Moje credo to ogólnie to jest mięso, sól, przyprawy, koniec. Tam nie ma nic innego. Świetnie. To myślę, że ten poziom o wędzeniu możemy teraz spokojnie zakończyć i przejść do kolejnego poziomu. Okej. Super. Jesteśmy na trzecim poziomie naszej rozmowy i teraz porozmawiamy o rodzinie, bo skoro tata gra i wędzi, to o rodzinie. Jeżeli jakieś pytanie będzie zbyt osobiste, to po prostu nie odpowiadaj. Jak żona zareagowała? To w sumie już o tym powiedziałeś, że była bardzo taka wspierająca, kiedy zdecydowałeś się zmienić swoją branżę. Tak, głównie dlatego, że widziała w jakim stanie wracam z pracy. W jakim stanie psychicznym, jaki wyczerpany psychicznie, podenerwowany jaki byłem. Widziała też, jaką radość sprawia mi robienie tych wędlin, jaką radość sprawia mi, jak przychodzą znajomi, którzy mówią, że super, ale pyszne i tak dalej. Ona jako osoba trzecia widziała po prostu w jakich momentach, jak ja się zachowuję. Dlatego to ona była tą osobą, która tak naprawdę wręcz popchnęła mnie, spróbuj. Inicjator taki, zrób tak, to. mówi damy radę, damy radę, jeżeli coś się powinie noga, to damy radę. Mówię, okej, to spróbujmy. No i 5 lat później. 5 lat. Dalej jest to wszystko, działa, kręci się. Powolutku, ale powolutku do przodu, bo nie chcę, tak jak już poza kamerami gadaliśmy, nie chcę być jakimś potentatem, nie chcę mieć sklepów. Ja robię te rzeczy dla siebie, dla mojej rodziny, dla moich znajomych, więc przy każdej partii produktu ja wiem, że ja to będę jadł. To ja robię dla siebie. Że tą metkę cebulową, która zrobienie jest naprawdę katorgą. Ja robię, bo moja córka to jej. Klienci się pytają, dlaczego tej metki nie ma tak często. Osobą, która decyduje, kiedy jest metka, jest moja malutka córeczka. Jak taki mały przyjdzie i negocjuj gościu, nie? Jak jej się skończy metka w zamrażarce, wtedy robię metkę. Dlatego mamy metkę od wczoraj sprzedaży, bo tam się skończyła metka, więc musiałem zrobić metkę. O, właśnie wspominałeś o tym troszeczkę wcześniej, że żyłeś jako dziecko w takim rodzinnym bardzo gronie, ponieważ były te 3 domy. A teraz babcia zmarła, to też o tym wspomniałeś, ale rodzice jeszcze są, widzą jak się rozwijasz w tej pasji, wspierają? Tak. Czy raczej mówili, co ty teraz sobie wymyśliłeś? Mamo, przepraszam za to, co teraz powiem. Nie, żartuję. Znaczy, z tego, co ja pamiętam, mogę źle to pamiętać oczywiście, mama się martwiła o mnie. Jak najbardziej. No to nie ma co się dziwić, tak? Więc mama była zmartwiona, czy oby na pewno, czy dam sobie radę, no bo mam dobrą pracę w dobrej firmie, a to jednak jest taki skok, więc mama się o mnie martwiła bardzo. Tata obok, to kiedy przyjść pomóc? Tak, i tata ogólnie rzecz biorąc fizycznie nie za bardzo mi może pomóc, ale wspiera mnie przy pracy siedzącej. Mam z kim gadać, pośmiać się i w sumie dzięki firmie moja relacja z moim tatą poszła na zupełnie inny poziom. Super. Tak jak to był zawsze mój tata, mój wzór, tak? To jak wcześniej wspominałem, to on jest tą osobą, która jak zobaczyła, że tam książki zaszczepiła mi dalej tą fantastykę, więc komiksy też tata, jeżeli chodzi o amerykańskie, zapomniałem o tym powiedzieć, bo mój tata czytał Punishery. Aha. Więc on komiksy amerykańskie, czyli bo ja do tej pory jeszcze czytam Marvela, DC, nie jestem fanem tylko Marvela, tylko DC, zresztą obok ciebie tam są pełno komiksów zeszytowych, to akurat jest nie. Niżej. Tutaj są akurat komiksy zeszytowe, bo ja oryginalne zeszytówki po angielsku ze Stanów Zjednoczonych przyściągam przez sklep. Mamy 2 takie sklepy, więc komiksy też tata. Z tatą zawsze miałem dosyć duży kontakt, bardzo dobre relacje. W momencie, kiedy tata przyszła firma, to te relacje poszły na zupełnie inny poziom. Więc tutaj partnerski trochę też, nie? Czy nie? Kumplowy. Za parę dni będziemy robić białą kiełbasę na przykład i musiałem z tatą się ugadać. Ja tą białą bym zrobił z żoną, ale ja tą białą muszę robić z tatą. Okay. To nie ma w ogóle innej opcji. To chodzi o coś zupełnie innego. Tak, to jest śmiech, to jest też rozmowa o różnych rzeczach. Przychodzi tata, że my nie oglądamy telewizji, bo nie mamy telewizji, więc przychodzi tata i chociaż dowiaduje się, co jest w polityce, bo tak to nie wiem, mnie to nie interesuje. Im mniej polityki, tym jestem szczęśliwszy, jestem bardziej uśmiechnięty. Nie? Ja mówię, mama do tej pory się troszkę boi, ale też pamiętam mama, jak chyba po pierwszym roku, jak był roczek firmy,
no pana powiedziała, że jest ze mnie dumna, nie? To było fakt, było super, nie? A jak udaje Ci się łączyć to bycie tatą, mężem, przedsiębiorcą? Jest balans, czy raczej taka żonglerka? Żonglerka, ponieważ mamy tygodnie, gdzie mnie nie ma. Bo mam tak dużo pracy, wstaję o godzinie 3 nad ranem, robię sobie kawę, idę do pracowni, pracuję do tej godziny, czasami nawet 13. Przychodzę do góry, ogarniam się, myję się, tak dalej, żeby wszystko. Żona wtedy schodzi pomóc mi, żeby wszystko było posprzątane, wysterylizowane na przyjście klientów. Przychodzą klienci od 14 do godziny 20 i w tym momencie na dzwonek jesteśmy, ale kiedyś to cały czas było siedzenie na dole. Teraz na dzwonek jest, więc troszeczkę inaczej jest, troszeczkę lżej moim zdaniem, bo mogę dzięki temu więcej rzeczy w domu zrobić. Tak to byłem wycięty totalnie. Czyli po pracy, wracałem z pracy o godzinie 20, zamykałem pracownię, robiłem dalej do 22, 23, kładłem się spać. Takie tygodnie po prostu są. To jest rzecz normalna. Kiedy akurat od tego roku jesteśmy na dzwonek, ja jestem u góry. Tak, dzieci latają, mamy malutkie dzieci, to nie są 16-latkowie, tak Mikołaj ma 9 lat, Martynka to jest chodząca Godzilla, chodzący tajfun, więc ja będąc w tym momencie u góry też mogę swoje rzeczy i żonie też coś pomóc. My się cały czas uczymy. Ja staram się cały czas uczyć, żeby ta firma nie była aż takim ciężarem na plecach całej rodziny, bo to w tym momencie jest żonglerka. No nie mamy pracowników. No właśnie. Wszystko robię sam. Ja zawsze mówię, że 90% pracy w pracowni, to już serio mówię, to jest 90%, to jestem ja. 5% to jest mój tata, który mi pomaga, no i 5% to jest żona, która mi pomaga, tak? Są dni, kiedy ja po prostu już nie wytrzymuję i proszę żonę, żeby mi pomogła coś zrobić, bo ja już po prostu jestem rozwalony. A są dni, kiedy wiem, że żona ma jakieś tam zadania, które prosiłem, żeby zrobiła pracowni, ale widzę, że ona poprzedniego dnia ma straszny dzień. Okej, ja budzę się 2-3 godziny wcześniej i ja to robię. Wolę to zrobić, żeby też ją odciążyć. Bo tutaj jest totalna żonglerka. Jeżeli byśmy mieli pracownika, byłoby inaczej, ale to byśmy chyba zamknęli się po miesiącu. Ciężko byłoby to wszystko teraz jeszcze komuś tak bardzo zaufać, żeby ktoś to robił? Ja w momencie, kiedy ja to robię, jeżeli by coś się z tym stało, ja za to odpowiadam. Jeżeli coś zrobię źle, to ja to zrobiłem źle i to ja będę się tłumaczył. Nie chcę się tłumaczyć za ewentualne wpadki innej osoby. Oczywiście też popełniam jakieś błędy, zdarza się, nie? I ja w tym momencie, kiedy ja popełnię ten błąd, to ja jestem w pełni świadomy, co zrobiłem i jak mogę temu zaradzić. Ale dopóki ta firma jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, to tak jest okej. Rozumiem. To w takim razie, patrząc na to wszystko, nie ma pewnie miejsca na inne aktywności niż gry i wędzenie w tym wszystkim. Nie, czemu? Jest. No to jakie są jeszcze aktywności, które sprawiają taką przyjemność i dają satysfakcję? Znaczy z graniem ostatnio to akurat jest troszeczkę mniej, ponieważ wiadomo, że jeżeli ma się hobby jedno, to się temu jednemu hobby poświęcamy. Jeżeli ma się wiele hobby, to po prostu po kawałkach. Więc mój dzień, w momencie, kiedy mam wolną chwilę i na przykład chodzimy do wędzarni dorzucać, to ja to dzielę. Wezmę sobie konsolę, zresztą na dole byliśmy, tam obok był akurat Switch, pogram sobie chwilkę, odstawię. Obok konsoli był tablet. Otwieram tablet, czytam jakąś mangę na e-booku. Obok były 2 tomy też na biurku leżały, które patrzą na mnie, że mam to przeczytać. Żongluję swoimi zainteresowaniami. Jeżeli to jakaś większa akcja ma być, czy jakieś wyjazdy z rodziny, bo przecież wyjeżdżamy nad morze. Ostatnio stwierdziliśmy, że będziemy wyjeżdżać pod namiot nad morze. My wolimy górę, ale ostatnie lata z dzieciakami w górach to była bardziej męczarnia niż fan. Jak troszeczkę podrosną, to wracamy w nasze kochane góry. Dzieciaki już grają, wędzą razem z tatą, chcą biegać tam, coś pomagać? Oj, grają. Syn od niedawna zaczął grać w inne gry, niż ja mu wszczepiłem, bo teraz chodzi do podstawówki. Ma kolegów, tak, Jasne. więc te Robloxy i te inne motywy, ale od dzieciaka dodawałem mu Game Boya. Mario. Mario to jest coś, Faworyt? Tak, to jest faworyt. Mario u niego jest faworytem. Ale jak najbardziej oni są graczami. Bardziej widzę, że są graczami takimi jak ja. Nie fanatycznie jakieś zabijania i tak dalej, tylko gry raczej for fun, rodzinne gry, że tak się wyrażę. Gry, które kiedyś się powiedziało dla dzieci. I oni je lubią. Jeżeli chodzi o wędzenie, robotę, Martynka uwielbia po pracy, jak ją wożę, jak ją ciągnę po pracowni w skrzynce. To jest jej pomoc.
Ale Mikołaj jak najbardziej, jak robiliśmy teraz może rzadziej, przy kiełbaskach jak najbardziej uwielbiam. Wtedy sobie siedzi, on naciska na pedał, żeby tłok mięsko przeciągał. On tu jest, dziadek Darek obok, bo zawsze dziadek musi być, wtedy zawsze mówi stop, Mikołaj puszcza. No tak kooperacja, nie? Śmieszne, ale jak najbardziej on lubi takie rzeczy, lubi nowe rzeczy, on pomaga. Ale czyli rodzinnie podchodzicie do tego wszystkiego. Staramy się to rozdzielić, bo ja zawsze mówię, bo jeżeli jestem u góry, to ja jestem w domu, jestem na dole, jestem w firmie. Tutaj już o tym dużo rozmawialiśmy, ale chciałam się jeszcze dopytać, bo ta codzienność pięknie tutaj nam opisałeś w Tata Gra i Wędzi, ale chciałam się tak dopytać, według Ciebie, co jest takim dobrym smakiem, tak dosłownie, ale też życiowo? Co traktujesz jako taki dobry smak? Sól, jak nie mam, i samo mięso to jest ten taki faktyczny, dosłowny, dobry smak, a życiowo, co byś nazwał takim dobrym smakiem? Bycie sobą. Bycie sobą. Bycie sobą w 100%. To Nieudawanie. jest nieudawanie kogoś, bycie szczerym. Nawet jeżeli ktoś cię znienawidzi za tą szczerość, to znienawidzi cię za to, kim jesteś. Jeżeli ktoś cię pokocha za tą szczerość, to kocha cię szczerze. To ten dobry smak, moim zdaniem, to bycie sobą i bycie szczerym. To jeszcze zadam takie pytanie właśnie na tym 4. poziomie o smaku pracy i pasji. No wcześniej właśnie dużo o tym wszystkim mówiłeś, więc nie będę tutaj wracała do tych tematów, ale czy były momenty zwątpienia już w trakcie działań Były. Były. I one z czym się wiązały? Ze mną. Ze mną. Wspominałem o tym wcześniej. Nie potrafiłem jednym stryknięciem przejść w tryb dobry tata na dole. Dobry tata gra i wędzi. Ja przeszedłem w tryb z pracownika w kierownika. I to było bardzo złe. I teoretycznie to, co jest w firmie, to jest moja firma, ja tym zarządzam, ja 90% tego robię, więc moja decyzja jest ostateczna, koniec, kropka. U góry ja jestem tata, czyli żona decyduje. Przez to, że na dole bardzo często żona chciała swoje dać, na przykład mieliśmy dosyć mocne iskrzenie między sobą. To były momenty, kiedy zastanawiałem się, czy po prostu tego jednak nie zostawić. To były jedyne motywy, bo ja chciałbym to robić do końca życia. Tak udało się to poukładać teraz? Tak, udało się to poukładać proste, rozmową. Po prostu pogadaliśmy, powiedzieliśmy sobie wszystko szczerze. Ja powiedziałem, jak ja to widzę, moja żona, jak ona to widzi, i żonglujemy. Cały czas. Prowadzenie firmy to jest jedno, ale prowadzenie firmy, w którym pracuje się z małżonką, bo moja żona mi pomaga, w jednym domu, w którym jest firma w domu, gdyby ta firma była gdzie indziej, to ja byłbym w firmie, wracałbym do domu i to jest zupełnie inna sprawa. Więc tutaj długo trzeba było dochodzić do tego, żeby ustawić to, żeby to jakoś grało. Bo teraz już gra od dłuższego czasu. To bardziej chodziło o nasze relacje. Okej. Jesteśmy na ostatnim, 5. poziomie. Przeszliśmy całą grę. Główne pytanie brzmi, co dalej, ale tu wspomniałeś, że nie chcesz rozwijać firmy jako firmę, więc jakie jest marzenie dotyczące może takiego życiowego, osobiste marzenie? Bo firmowe to mieć tych klientów, żeby przychodzili kolejni świadomi, chyba że jest coś jeszcze. Życiowe marzenia? No, życiowe. Spełniłem wszystkie. W tym roku ostatnie moje marzenia spełniłem. A możesz powiedzieć, jakie to było marzenie? Mogę, jak najbardziej. Moim marzeniem od dzieciństwa, od dzieciaka, było wyjechać do Japonii i zwiedzić kraj kwitnącej wiśni, który zawsze w komiksach i w mangach i w anime widziałem. Zacząłem zbierać znowuż pieniądze na to i chciałem przejść już na coś innego i no znowuż tutaj przychodzi moja małżonka. I tak jak moja małżonka była tą osobą, która popchnęła mnie do tego, żeby jednak poświęcić się firmie, tak moja małżonka powiedziała, bo ona wiedziała dokładnie, że to jest moje ostatnie marzenie, żebym poleciał. Poleciałem z przyjacielem, prawie miesiąc byliśmy w Japonii, po świętach wielkanocnych. I że było zabawne, byliśmy tak topowo w Japonii pode mnie, czyli na Shibuya Sky, czyli nie szliśmy, nie, szliśmy na Tokyo Tower.
Bo ja pamiętam Tokyo Tower z Mank. Tak? Ze starych Mank ja pamiętam Tokyo Tower z Mank, więc Shibuya w ogóle mnie nie rajcowało. Świątynie, wszystko chodziliśmy, różne sklepy, oczywiście Akihabara, czyli moja Mekka. No tutaj za kamerami są moje walizki, które wróciły ze mną właśnie z Japonii. I cieszę się, że żona mnie znowuż popchnęła, bo powiedziałem mojej żonie, że teraz ja przez następne 2 lata będę zbierał kasę, żeby znowu wyjechać. No więc to było takie moje totalnie ostatnie marzenie. Nie myślałem, że będzie dla mnie doścignione. Dzięki Bogu mam taką kochaną żonę, która mówiła, masz tam lecieć. Bo początkowo chciałem z nią tam lecieć. Tylko że dzieciaki są za małe i żona nie chciała je zostawić, więc leciałem sam. To mój przyjaciel dowiedział się, że lecę sam, to stwierdził, nie, ja lecę z tobą. No, super. Więc teraz, no niestety, ja teraz z Maciejem będę leciał, żona musi jakoś to wytrzymać. Przyjaciel też jest fanem gier anime, czy po prostu sama chęć podróży do Japonii? Tego, co mówił mi, to zainteresowała go podróż do Japonii. Nie do końca jestem pewien, czy tak to powiedział, ale coś na zasadzie, że to jest taka jedyna okazja dla niego, żeby polecieć do Japonii ze względu na język. Chodzi o barierę językową, ale w tym okresie, kiedy już wiedzieliśmy, że lecimy do wylotu, to rok czasu był, a jego córka uwielbia mangę i anime. Więc Maciej w tym momencie szedł w ten klimat. Ja i Zuzia mu chyba tego bakcyla wszczepiliśmy i zaczął się na starość tak otaku z niego robić. Super. Wyjazd, podróż do Japonii, to jest to spełnione marzenie. Tak, to było takie moje ostatnie marzenie. Gdybyś teraz, patrząc przez pryzmat tego wszystkiego, co się wydarzyło tutaj w Twoim życiu, mógł coś powiedzieć młodszemu sobie, wiedząc, jak Twoje życie się już potoczyło. Kiedy grałeś jeszcze w te gry, będąc młodym człowiekiem, co byś sobie powiedział? To takie sztampowe może pytanie, ale... Znaczy ja wiem, co bym powiedział, tylko że boję się, że się poryczę, jak to będę mówił. Kamera jest Twoja. Jesteś u siebie, nie krępuj się. Powiedziałbym mu, żeby się trzymał. Żeby się trzymał. Że wszystkie przeciwności losu, które w tym momencie ma na drodze, doprowadzą go do momentu, w którym będzie mógł być szczęśliwy. Żeby się po prostu ma się trzymać, zagryźć zęby i po prostu iść dalej. Nie, bo niestety, ale droga jest bardzo kręta. Dobrze, myślę, że tym akcentem zakończymy tę rozmowę. Pięknie Ci dziękuję, że podzieliłeś się ze mną tutaj tym światem i pozwoliłeś mi tu z tym podcastem po sąsiedzku do Ciebie przyjść. Dziękuję również żonie, która była tutaj ogromnym wsparciem, żeby to wszystko super wyszło. Ulubiony zapach z wędzarni? Dym. Ulubiona gra wszechczasów? Zelda. Co daje Ci spokój? Co Cię tak może relaksuje, uspokaja? Czytanie, granie, cisza i jak Martynka jest w przedszkolu. Okej. Mała Godzilla. Mała Godzilla. Żartuję, ale jak ona przyjdzie, zawsze mnie tuli, więc daje mi też dużo spokoju. Nie? Tak. Nie, ale tak naprawdę spokój taki, no to przy książce, przy komiksie, przy dobrym filmie, przy wędzarni też spokojnie sobie, ale to akurat nie jesienią, gdzie jest taka pogoda brzydka. Latem przy wędzarni sobie usiąść, posiedzieć sobie, na telefonie nawet popisać. Czysty spokój, natura ogólnie. Pięknie. A kawa o poranku czy wieczorne procenty przy dymie? Tylko i wyłącznie kawa o poranku. Tylko. Kawa, wędzarnia. Latem, jak wstaję rano, robię sobie kawę i przed zrobieniem czegokolwiek wychodzę na dwór, do wędzarni, siadam sobie, tak, że siedzę sobie naprzeciwko wędzarni, że wędzarnię mam naprzeciwko siebie, mam ciepłą kawę i sobie spokojnie wypijam kawkę. Totalna natura. Super sprawa, to uwielbiam. A jedno słowo, którym opisałbyś swoją rodzinę, którą teraz stworzyłeś razem? Chaos kontrolowany. Pięknie. Ale żona kontroluje ten chaos.